Na konferencji poświęconej DevOpsowi nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że DevOps jest fajny. Myślenie o odbiorcy i o miejscu, w którym ten odbiorca jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Wydaje nam się, że jak mamy jeden super temat w naszej głowie, w naszej opinii jest naprawdę tak dobry, że cały świat musi o nim usłyszeć, to składamy tylko w jedno miejsce tylko ten jeden temat. Patrzcie na mnie, jak ja jestem ekstra normalnie, patrzcie, chciałbym usłyszeć brawa i jeszcze powiedzcie bis. No, zupełnie nie o to chodzi. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy odcinek, w którym mówiliśmy o tym, jak w 8 prostych krokach stać się prelegentem na konferencji, na meetupie. Omówiliśmy tam bardzo powierzchownie, ale każdy z tych kroków od początku do końca. I prosiliśmy Was o to, żebyście dali nam znać, który z tematów chcielibyście, żebyśmy trochę rozszerzyli i weszli w niego w głębiej. I tak się złożyło, że jeszcze przed publikacją tego odcinka pojawiła się okazja, żeby jeden z tych tematów pogłębić, bo Adrian Sasin, który jest tutaj dzisiaj z nami. Cześć Adrian. Cześć chłopaki, cześć słuchacze. Adrian Sasin w newsletterze, który publikuje na szkołakierowników.pl, dosłownie dzień przed publikacją naszego odcinka napisał o tym, w jaki sposób możesz wystąpić na konferencji, czyli z biegiem okoliczności mieliśmy trochę podobne tematy. Natomiast Adrian napisał w tym newsletterze kilka ciekawych rzeczy, o które właśnie chcielibyśmy pogłębić nasz odcinek, czyli o tym, w jaki sposób zgłaszać się na tę konferencję, czym konkretnie są call for papers i czym kierują się te osoby, które podejmują decyzje, w jaki sposób można zwiększyć nasze szanse, żeby przez to call for papers przejść. No to, że się Krzychu teraz rozpędził, no to po kolei. Adrian, nie chcemy Cię tutaj zamęczyć, ale powiedz nam, co według Ciebie warto wypunktować i dodać do tego call for papers. Od czego byś tutaj zaczął? Dzięki chłopaki w ogóle za zaproszenie, bo powiem wam szczerze, jak słuchałem waszego odcinka, to ja myślałem, że to mi brakuje pewnych rzeczy, a wy czytając mój newsletter, że coś byście dodali, także miło mi, że zaprosiliście. I to, co ja między innymi wspominałem, co jest często bardzo pomijane przy składaniu wszelkich call for papers, jest to, że wydaje nam się, że jak mamy jeden super temat w naszej głowie, w naszej opinii jest naprawdę tak dobry, że cały świat musi o nim usłyszeć, to składamy tylko w jedno miejsce tylko ten jeden temat. Co niestety bardzo często może się okazać zgubne dla nas, bo jeżeli przedstawimy tylko jeden temat, naszego vibe'u całego, naszej tej idei nie złapie wcale jury, albo będzie miało konkurencyjne, podobne tematy i tylko przez to, że właśnie już jest wyczerpana pula tych tematów, nie weźmie nas pod uwagę, to możemy odnieść wrażenie, że na przykład jesteśmy za słabi albo nie nadajemy się na scenę. Dlatego to, co ja bardzo, bardzo polecam, starajcie się zawsze składać więcej niż jeden temat. I nie wiem, czy o sobie mogę już powiedzieć jako o doświadczonym speakerze, bo występuję zaledwie jakieś 2-3 lata, a wiem, że w tej branży są dużo lepsi, dużo bardziej długodystansowi gracze, to nadal się okazuje, że gdy na przykład składam 4 tematy na jedną konferencję, to tylko jeden z tych tematów jest zaakceptowany. I to nie dlatego, że skoro zaakceptowany został jeden, to automatycznie 3 pozostałe są odrzucane. Nie, to tak nie działa. Dlatego, że te pozostałe 3 tematy mogły nie pasować do tej konferencji, mogły nie pasować po prostu tego dnia do innych chociażby zgłoszonych prac. Dlatego jeżeli będziecie się ograniczać tylko do jednego tematu i tylko do jednego miejsca, znacznie zmniejszycie swoją szansę i opinia wasza o was samych może być naprawdę błędna. Więc kilka konferencji, kilka tematów per konferencja. A jakbyś to w ogóle dobrał do kupy? W sensie już kilka konferencji, kilka eventów, no ale mamy różne konferencje. Mamy konferencje stricte dla deweloperów, mamy konferencje ogólne i mamy konferencje na przykład, nie wiem, do działu security. To jak to wybrać? Czy wysyłać wszędzie to samo? Jak byś do tego podszedł? Dobra, bardzo ważne właściwie co wspomniałeś. Oczywiście musimy zawsze myśleć o odbiorcach. To jest bardzo dobre, że mamy dedykowane konferencje, wspomniane chociaż, nie wiem, Confidence, jeśli chodzi o security. I możemy mieć takie przeczucie, że no dobra, jeśli ja chcę powiedzieć coś na przykład na temat
DevOpsowy, jaki on jest to fajny i jak bardzo teoria ograniczeń tam pięknie się wplata, to mogę sobie pomyśleć, tych gości od security to nie będzie interesowało, więc pójdę na konferencję DevOpsową i opowiem, jaki DevOps jest super. No i to jest taka pułapka, w którą czasem wpadamy, ponieważ na konferencji poświęconej DevOpsowi nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że DevOps jest fajny. Tam wszyscy już są przekonani. Natomiast na innej konferencji, na której gdzieś tam może być DevOps lekko powiązany, chociażby dotyczącej tworzenia tak zwanego release traina, czyli całego ciągu wydarzeń, który jest potrzebny do opublikowania chociażby nowej wersji oprogramowania w środowisku produkcyjnym, to wtedy w takim miejscu może ich to zainteresować. I w ten sposób chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest myśleć zawsze o odbiorcy. Czy odbiorcy danej konferencji są faktycznie zainteresowani tym tematem, który my chcemy im przedstawić? Bo jeżeli pójdę na konferencję, w której są sami juniorzy, a ja będę chciał zrobić live coding z zaawansowanych funkcji, no to raczej to się nie sprawdzi. No i na odwrót, jeżeli chcę powiedzieć o czymś dosyć podstawowym, o czym właśnie się uczę, co właśnie mi się sprawdziło i pójdę na bardzo dużą, znaną konferencję, może się okazać, że ten temat w ogóle tam nie chwyci i nikogo nie interesuje. Więc myślenie o odbiorcy i o miejscu, w którym ten odbiorca jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Teraz przechodzimy do przygotowania tego naszego zgłoszenia i czegoś, co ty rozgryzłeś, co nazwałeś tajnymi kryteriami jury. To jest bardzo, bardzo fajna nazwa na faktycznie takie rzeczy, o których nie myślimy, kiedy po prostu rzeźbimy to nasze zgłoszenie, żeby, nie wiem, żeby temat był ciekawy, żeby tam coś napisać w naszej treści. No a ty trochę zhakowałeś to i podszedłeś do tego od strony właśnie tych osób, faktycznych osób, które będą oceniać to, co proponujemy. Powiedz nam, jakie to są te tajne kryteria jury? Opisałem 5 tajnych kryteriów, ale nazywam je tajne, tak jak mówię, nie dlatego, że one są ukryte przed światem i nikt nigdy nie ma prawa ich zobaczyć, a dlatego, że często składając nasze zgłoszenie w ogóle nie myślimy o tej pracy, którą wykona jury. Jeżeli trochę dłużej się tylko zastanowimy nad tym, jakie jury ma decyzje, kiedy spłynie chociażby 70 zgłoszeń, a oni mogą wybrać tylko z tego 12, to szybko staje się oczywiste, że możemy wyodrębnić kilka punktów. Po pierwsze, czy osoba, która przychodzi na tą konferencję, zgłasza się z tym call for papers, jest popularna. I dlaczego to może być istotne? Dlatego, że to jest tak jakbyśmy poszli na film do kina. Pójdziemy na niego na przykład dlatego, że gra znany aktor. I z konferencjami jest podobnie. Albo konferencja promuje speakera, albo speaker promuje konferencję, albo jest po prostu z tego synergia. Działa to w obydwie strony. Jeżeli jesteśmy mało znaną osobą, możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że powinniśmy zacząć jednak od tych mniejszych konferencji, gdzie po prostu to, że nie jesteśmy jakoś super znani, nie wpłynie na prestiż tej konferencji w żaden sposób. Kolejną rzeczą jest doświadczenie speakera. To, czy my już faktycznie występowaliśmy. Trzeba niestety pamiętać o tym, że każdy niesprawdzony speaker, który jeszcze nigdy nie występował lub nie ma przynajmniej dowodów na to, że występował, jest troszkę takim ryzykiem dla konferencji. Konferencje powinny się, że tak powiem, samofinansować. To znaczy, że ludzie powinni też wyjść z nich zadowoleni, jeżeli zapłacili za bilety. Powinni ludzie mieć prawo chociaż trochę wymagać od tego, jeżeli płacą za bilety. I jeżeli z powodu tego, że my mamy na przykład ekspercką wiedzę, ale nie potrafimy jej przekazać na konferencji, na przykład się bardzo zaczynamy stresować i się okazuje, że po prostu zatyka nam gardło i nie możemy nic absolutnie powiedzieć, a przynajmniej nikt nas nie rozumie, no to słuchacze mogą wyjść z takiej konferencji z takim poczuciem niezadowolenia, że zapłaciłem pieniądze, taki fajny ekspert niby miał być, a się okazuje, że on nic nie potrafi przekazać, powiedzieć. Więc organizatorzy myślą jak najbardziej o tym i znowu może się okazać, że jeżeli nie mamy zbyt dużo doświadczenia, powinniśmy zacząć od tych mniejszych konferencji, bo na tych dużych jest to też ekstremalnie ważne i zwłaszcza na tych, na których bilety są drogie. Ale są konferencje darmowe, są chociażby bezpłatne meetupy, na których można się po pierwsze wyćwiczyć, a po drugie można chociaż jedno z takich wystąpień nagrać i potem dołączyć je do Call for Papers, pokazać, hej, słuchajcie, może nie byłem jeszcze na jakiejś mega dużej konferencji, ale byłem już w tym i w tym miejscu i to są przykładowe moje wystąpienia. To powinien być wystarczający dowód dla jury, które musi podjąć decyzję, kogo wpuścić, kogo nie, że nie będzie takiej sytuacji, w której na przykład znacznie przekraczamy czas wystąpienia, bo powiedzieliśmy, że będzie występować 20 minut, a nagle się rozgadaliśmy i występujemy 40, co burzy cały harmonogram i bardzo przeszkadza.
To były dwie rzeczy. Trzecia rzecz, wartość merytoryczna, jak już jesteśmy tutaj przy ekspertach. Czy po prostu jest dopasowana do odbiorców? Czy to, co mówimy, jest powtórzeniem tego, co już było znane, jest czymś nowym, czy czymś, co w zasadzie wszyscy wiedzą? Bo jeżeli występowaliśmy, chociażby mamy trochę doświadczenia, ale przez cały poprzedni rok wystąpiliśmy na 3 konferencjach z jednym tematem i teraz jest nowy rok i zgłaszamy się z tym samym tematem na inną konferencję, no mogą nas odrzucić, dlatego że ten temat już jest znany. Trzeba pamiętać, że uczestnicy konferencji nie jest tak, że mają jedną konferencję i na żadnej więcej się nie pojawię. I jeżeli na tej jednej nie występowaliście, to znaczy, że na tej, dla tych odbiorców ten temat jest nowy. Prawdopodobnie dla przynajmniej jakiejś części ten temat nie będzie nowy, bo mogli już go widzieć na poprzednich wydarzeniach, na poprzednich konferencjach. To, co jest ciekawe zawsze dla odbiorców, to studium przypadków, kodowanie live, to, co was dotyczyło i to, co mogą oni po prostu wziąć ze sobą. To, co mogą zastosować później w domu lub po prostu w firmie, a nie tylko w domu oczywiście. Więc myślenie o słuchaczu i o tym, czego on może użyć dla siebie, jest niesamowicie ważne. Priorytetem nas jako speakera jest to, żeby słuchacze byli zadowoleni, a nie to, żebyśmy my wypali tak naprawdę super. Patrzcie na mnie, jak ja jestem ekstra normalnie. Patrzcie, chciałbym usłyszeć brawa i jeszcze powiedzcie bis. No, zupełnie nie o to chodzi, jak się chyba wszyscy domyślamy. 4. punkt, czy to sprzedaż? Czyli są osoby, które zgłaszają się na konferencję tylko po to, żeby coś sprzedać. Produkt, usługę, opowiedzieć, jak to fajnie było, gdy kupiliśmy to rozwiązanie tego producenta, czy tego dostawcy, czy tego integratora, czy tej konkretnej chmury, w której akurat zupełnie przypadkiem pracuję i w ogóle mam samych zadowolonych klientów. No to nie są dobre mowy niestety. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby coś sprzedać. Chodzi o to, żeby coś zainspirować, pokazać różne możliwe rozwiązania. Więc jeżeli prezentacja wygląda na typowo sprzedażową, z jakiegoś chociażby najbardziej zaawansowanego narzędzia do monitorowania naszych systemów, to pewnie powinniśmy się zainteresować pakietem sponsorskim, a nie zgłaszać z Call for Papers. No i finalne, 5, najważniejsze kryterium, opis zgłoszenia. To, co my mamy w głowie, ale nie przelejemy na papier, to nie istnieje i jury nie może tego ocenić. Niestety. Co więcej, sam temat jest tak bardzo ważny, tak bardzo niedoceniany, że po prostu trzeba mówić o tym chyba w kółko i w kółko. Większość osób, które przychodzi na konferencję, patrzy na temat wystąpienia. Krótki, 2 słowa, 5 słów, 7 słów, pewnie nie więcej. I już potem decyduje, czy w ogóle jestem zainteresowany, czy nie. Jeżeli ten temat nie przykuje żadnej w ogóle uwagi, nie wygląda na interesujący, to taki słuchacz nawet nie zajrzy do opisu, o czym jest to wystąpienie. Jeżeli doskonale o tym wie. Kiedy są sprzedawane bilety na konferencję, widnieje już agenda. Jeżeli osoba zainteresowana konferencją przejdzie pobieżnie przez tematy, przeczyta, nie ma nic interesującego, nie kupi biletu na konferencję. Dlatego temat jest ekstremalnie ważny, jury o tym wie i możesz mieć super temat, ale jeżeli nie potrafisz zaciekawić w krótkim nagłówku i opisie, możesz odpaść. Niestety, tak to wygląda. I następnie, jak już ten temat zostanie zaakceptowany, przechodzimy do opisu, czyli czego słuchacz się dowie, co słuchacz weźmie z tego dla siebie, co będzie mógł zastosować. I wracamy do tej wartości merytorycznej, do użyteczności tego wszystkiego, z czym przychodzimy i tego, żeby to słuchacz był w centrum, a nie my jako speaker. Dzięki, Adrian. To bardzo solidne uzupełnienie tych informacji, w jaki sposób przebrnąć przez Call for Papers, w jaki sposób przygotować dobre zgłoszenie. Dla przypomnienia jeszcze raz, dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, którą Adrian mi uzmysłowiłeś, żeby nie iść tylko z jednym tematem na jedną konferencję, tylko spróbować z kilkoma propozycjami, bo jedna może trafić, druga może nie trafić. To jest zdecydowanie bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby przygotować dobrze tę wartość, którą dostarczycie poprzez odpowiedni tytuł, który też mówi, o co chodzi, i opis. Zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie poprzeć swoje doświadczenie, albo dopasujcie swoje doświadczenie do wydarzenia, do którego aspirujecie, no i nie próbujcie wyłącznie sprzedawać, bo tego chyba nikt nie lubi, a czasem się przemykają takie prezentacje, trafiają na agendę i to jest wtedy niestety słabe. Te kryteria, które ja przedstawiłem, mogą brzmieć jako bardzo trudne i wyśrubowane do spełnienia, zwłaszcza na początku, ale proszę nie zrażajcie się nimi, bo one są stosowane mocniej na większych konferencjach, a w mniejszym stopniu na mniejszych konferencjach, więc próbować, składać, bo trzeba gdzieś tego doświadczenia nabyć, trzeba je zdobyć, więc żebyście się po prostu
nie przestraszyli, bo to nie ma was zniechęcić. To ma wam po prostu dać do zrozumienia, że czasem warto pomyśleć o tym, jak możecie zostać odebrani, a nie tylko o tym, co wy sami chcecie przekazać. Bardzo Ci, Adrian, dziękujemy za te informacje, które przekazałeś. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co Adrian pisze, to zapiszcie się do niego na newsletter na stronie szkołakierowników.pl i wtedy też będziecie mieli informacje na bieżąco. I żeby być na bieżąco z naszymi odcinkami, pamiętajcie, by zapisać się na nerd.management/newsletter. Na stronie odcinka znajdziecie wszystkie linki do Adriana oraz podsumowanie punktów, o których Adrian mówił, tak żebyście mogli sobie to zobaczyć i zastosować. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i widzimy się już w przyszły tydzień we wtorek 8:00. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.